Siemanko. W jeden z sierpniowych weekendów odwiedziłem kolegę mieszkającego na południu Szwajcarii. Główną atrakcją był downhill w Verbier, położonym w kantonie Valais. Zimą to jeden z największych ośrodków narciarskich, a latem mekka dla fanów sportów rowerowych i wędrówek. Aby się tu dostać, najwygodniej jest dojechać samochodem do położonego na 800 metrach Le Chable, zostawić auto na parkingu przy dolnej stacji kolejki linowej i zaopatrzyć się w całodniowy bilet na kolejkę, następnie wjechać na 1500 metrów do Verbier. W Verbier pozostaje już tylko wypożyczyć sprzęt i wjechać ponownie kolejką na 2200 metrów do Le Rouinet, gdzie właśnie sobie jadę rowerkiem. Tutaj swój początek ma kilka z 8 tras downhill o łącznej długości 17 km. Jest też aż 211 km tras enduro i ponad 600 km tras cross country. Jest to mój nie tylko pierwszy w życiu downhill, ale też pierwsze nagranie jazdy rowerem z szelek na klatce piersiowej. I o ile teraz jeszcze ustawienie kamerki nie jest najgorsze, bo jadę po płaskim i na siodełku, to podczas jazdy jedzie się na stojąco i pochylonym. Materiał z pierwszego zjazdu niestety nie nagrał się za dobrze i wygląda właśnie tak. Muszę przyznać, że nie przygotowałem się do tego wcześniej, a będąc już na górze byłem zbyt podekscytowany samym jeżdżeniem. Całe szczęście przed kolejnym zjazdem udało mi się nieco poprawić położenie kamery. Dobra, koniec już tego nieco przydługiego wstępu. To teraz zapraszam na cały zjazd niebieską trasą Tsopu oznaczoną numerem drugim i kolorem niebieskim. Jej długość to 2,4 km, start z 2188 metrów, a koniec na 1780. No i zupełnie przypadkowa gleba. Niepotrzebnie obejrzałem się na krzyczącego kolegę, który zjechał ze ścieżki. Nauczka jest taka, że dopóki koła się kręcą, patrz przed siebie. Skończyło się na drobnych zadrapaniach, dlatego jedziemy dalej. Fatigant, c'est tiring.
Okay. Do you want to wait for Bertrand or we just go? Tutaj w zasadzie według mapy trasa Tsopu się kończy, ale do Verbier trzeba troszkę podjechać drogą, zaliczając jeszcze jeden krótki odcinek ścieżki. Wrzucam tryb razy 4, bo za wiele się tutaj nie dzieje. W tym momencie zaczyna też ostro padać. Początkowo chciałem tu puścić jakąś muzyczkę, ale zamiast tego dodam jednak kilka spostrzeżeń po pierwszym razie. Może się komuś przydadzą. Cała logistyka zajmuje bardzo dużo czasu, więc aby wykorzystać dzień jak najlepiej, warto jest przyjechać wcześniej rano.
Kolejnym argumentem ku temu jest fakt, że z powodu licznych eventów organizowanych w tym miejscu, parking w Les Chables szybko się zapełnia. Zjazdy są bardzo wymagające kondycyjnie, co też w dużej mierze zależy od opanowania techniki i znajomości trasy. Dlatego początkujący będzie tracił znacznie więcej energii, a w efekcie po jednych, dwóch zjazdach może mieć już dosyć. Dużym problemem mogą się okazać drętwiące od ciągłego naciskania na manetki hamulcowe palce i dłonie. Trasy, a przynajmniej ta niebieska, w rzeczywistości nie wyglądają aż tak przerażająco jak na niektórych filmikach w sieci, gdzie szeroki kąt obiektywu potęguje wrażenie stromizny i dużej prędkości. Warto jest sprawdzić rozkład temperatur na różnych wysokościach i zaopatrzyć się w odpowiednie warstwy ubrań, tym bardziej, że elementy full protection nie są zbyt oddychające i będziesz się bardzo pocił. Zjazdy z plecakiem nie stanowią problemu pod warunkiem, że jest ciasno zapięty i niezbyt wypchany. Na ścieżkach panuje dobra atmosfera, nie zdarzyło się tak, żeby był jakiś problem, gdy na przykład jeden z naszych kompanów zjeżdżał ekstremalnie wolno. Oprócz wspomnianych 8 tras downhill są jeszcze 23 trasy enduro, także jest naprawdę w czym wybierać i dnia nie starczy, żeby przejechać wszystkie. Już wiemy, że będzie to ostatni dzisiaj zjazd, dlatego decydujemy się wziąć jeszcze jeden krótki odcinek, który ciężko zweryfikować na mapie, ale tak jak Sopu ma kolor niebieski. I to by było na tyle. Prognoza pogody jednak sprawdziła się bardzo dobrze. Miało padać i pada. Do Verbier wróciliśmy cali mokrzy, a żeby było zabawniej, kolejka linowa z Verbier do La Chable została tymczasowo wstrzymana z powodu burzy. Mimo że pogoda nie dopisała, cały wypad oceniam dobrze. Czuję jednak duży niedosyt z powodu pogody i złego ustawienia kamerki, więc na pierwszym razie chyba się nie skończy. No to do następnego.